Dex, już. Co powiedział? Że automatyczna skrzynia biegów. No to jedziemy do PGR. Crazy, crazy, crazy. No i dobra, majster po raz kolejny zabrał się za przednie sprężyny. Także znowu obniżamy, w sumie to podwyższamy w tej chwili. No i tu są te wydumki, które żeśmy wymużdżili wspólnie z oryginałów. No i wiadomo, Eilbach się tam nazywa. No i tak, i zakładamy, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, w międzyczasem podjechałem sobie 240 błotniki przednie jak i tylne, ponieważ wcześniej zaciągnąłem je, można powiedzieć, na raz. Delikatnie obrobiłem 80. No i na to rzuciłem grubopowłokowy epoksyd, bo wiedziałem, że szybko do nich nie wrócę, żeby nie łapały wilgoci z powietrza. No i teraz przeleciałem sobie wszystko jeszcze tak naprawdę 240 na bączku, siateczką, żeby wyłagodzić pod łapką te rysy, które narobiłem 80 wcześniej przy zgrubnym wycięciu. To już mamy taki mniej więcej plus minus zarys. Także widać, gdzie przebija szpachlóweczka z żywicą, z włóknem szklanym. No i myślę, że będzie sympatycznie. No jest tyle, ile trzeba było, krótko mówiąc, nie? Nie ma ani za dużo, ani za mało. Można powiedzieć symbolicznie. No, ale jest jak jest. Dobra, mam jeszcze jeden leży i zaraz biorę się za podkładowanie tych nadkoli. Jeszcze będę chciał wrzucić w szpachlówkę natryskową, żeby sobie to wyciąć już tak ostatecznie. Wyciągnąć sobie tutaj tą linię, bo wiadomo, każda warstwa zagubia pewne linie, a na natrysku sobie fajnie wyciągniemy. No, będzie coraz bardziej sympatycznie. Jak widać, tu już siknięte. Środek zrobiony na czarno. Oj, tak. Co żeś ty narobił, bandyto jeden? I teraz wszystko poodpakowywać. Także coraz bliżej końca. No, będziemy się brać zaraz za deskę rozdzielczą. No i dobra, przyszedł specjalistyczny kartonik. Teraz specjalistyczny kartonik otworzymy. O. Panie Andrzeju. Te będą tu. No i wiadomo tu. To będzie tu. Mercedes C-klasa. Model bieżący. No i dobra. Zasikałem sobie nadkola szpachlówką natryskową. Także teraz właśnie pomalutku składam wszystko do kupy, żeby dociąć. Także przednie błotniki też już mam siknięte. No i właśnie zarzucam jeden błotnik i już powoli zaczyna to naprawdę bardzo sympatycznie wyglądać. Tu jeszcze w klapie musiałem przerobić otwór na podświetlenie i na klamkę. Także bagażnik jest czarny. Tutaj wnętrze też jest już czarne. Czarno. No i co? Zostało nam obudowa do wiatraka i założyć wiatrak na chłodnicę. I możemy próbować się karnąć. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale tutaj te takie, co były takie blaszki na wkręciki, to usunęliśmy, daliśmy nito nakrętki i właśnie zamiast tych blaszek i wkręcików będą śrubeczki.
No dobra, to teraz musisz majster poszukać jednej śrubeczki. Czy podkładeczki. Nawet nie wiem, co mi spadło. No tak. No i dobra. Jak to wszystko zaczyna powoli nabierać jednakowego wyglądu, to naprawdę zaczyna mi się to bardzo podobać. Jeszcze jak wjadą felgi odpowiednie, a czekamy na dystanse, to już w ogóle będzie bella. No i dobra, zaczynamy ogarniać oświetlenie. Także nic w sumie skomplikowanego. Mamy kabelki. Tu akurat są kabelki, które wyciągnąłem już związki od tylnej klapy, ponieważ w CLK światła przeciwmgielne i wsteczne były w klapie, a tutaj sobie dajemy światła wsteczne w lampach, no i przeciwmgielne będziemy musieli dołożyć. Także dzięki temu, że sobie wcześniej opisywałem wszystkie kabelki, teraz wiem, co dokładnie po prostu muszę gdzie wypiąć i gdzie sobie przeciągnąć na nowo. Także korzystamy z związki mercedesowskiej. To też jest właśnie plus takiego swapa. To nie musimy rzeźbić nowej wiązki, to jest czasochłonne i naprawdę rzeźba wiązki elektrycznej to jest taki koszt. Tutaj wykorzystujemy sobie wszystko z Mercedesa, po prostu tylko sobie przerobimy wtyczki, zarobimy sobie nowe końcówki, to sobie wepniemy w lampy Mercedesa. No i też będziemy mieli komunikat na desce rozdzielczej, gdy nam się przepali jakaś żaróweczka. To wszystko będziemy widzieć, także funkcjonalność pełna będzie Merolka. Volvo na lampach Volvo. Nic skomplikowanego, tylko to jest akurat trochę czasochłonne, bo to trzeba lutować, przecinać, przeciągać, także usuwać dość dużo oryginalnej konserwacji, to się łapki też kleją, ale jest to na pewno poprawa spora użyteczności takiej maszynki później. No i dobra, bierzemy sobie lampkę z CLK, bierzemy sobie wtyczkę. Proszę bardzo. Wpinamy sobie wtyczkę w lampkę. No i teraz po wypięciu widzimy, które kable idą nam do czego i od razu możemy sobie podłączyć to do lamp Volvo. Czyli mamy tak. Tutaj nam idzie fyk, 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 fyk. Czyli widzimy, że to jest ten pin, czyli to jest środkowy. Czyli wiemy, że środkowy pin jest od kierunkowskazu. Także od razu możemy sobie wpiąć w kierunkowskaz. Tu mamy żarówki dwuwłóknowe, czyli to jest światło stopu i światło pozycyjne. Masę widzimy i tutaj mamy, proszę bardzo, te skrajne to jest pozycja i stop. I akurat które to jest które, to sobie możemy rozróżnić. W zasadzie nie musimy sobie rozróżniać, bo przecież jak podłączymy tak i tak będzie świecił, to i tak musimy dać dwuwłóknową Volvo w pozycji w stopie. No i co? I od razu mamy też żaróweczki, żeby przełożyć sobie. Powinny pasować do volvowskich lamp. No i dobra, w tylnych lampach będziemy musieli wymienić gniazda na żarówki, jakoś to zmodyfikować. Plus trzeba będzie dać nito nakrętki, muszę takie kupić na piąteczki, żeby tutaj zanitować brakujące śruby. One też mają gwinty calowe, także makabra. No i przednie plastiki, lewy plastik jest cały, natomiast prawy tam był tak poklejony, że pękł. No i teraz będę próbował sobie dorobić fragment brakujących elementów z kawałka zderzaka od Mercedesa. Dobra, mam przycięty element, który postaram się teraz podkleić taśmą papierową. Od drugiej strony wtedy położymy żywicę i matę z włókna szklanego. Jak to podesnie, to szlifujemy tą stronę, tylko też nie muszę jakoś precyzyjnie tego super docinać, bo dopiero będę sobie później wycinał tą stronę i obłożę sobie delikatnie matą z tej strony i zeszlifuję całość. Myślę, że powinno to wtedy być całkiem dobrze. No i sobie zaraz tutaj położymy żywicę, wkleimy trochę maty. Zobaczymy, czy uda się to nareperować. No i dobra, jak zwykle wszystko robione na kolanie, ale jest fest zalaminowane. Także nacinałem sobie cienkie paseczki maty szklanej. Umieszałem sobie odpowiednią ilość żywicki.
Tu mi cieknie po tej. Zaraz będzie piłkę przestrzeli. Ajajajajaj. No wiadomo, podczyściłem wszystko. No i zalaminowałem. Laminowałem sobie patyczkiem do lodów, żeby właśnie wszystkie bąbelki, które mi tutaj powstają w czasie laminowania sobie wycisnąć. Także dość dużo dałem tutaj tej maty i żywicy również. No i dobra, czekamy aż ta strona złapie. Jak ta strona nam ładnie złapie, no to odkleimy taśmę z tamtej strony, oszlifujemy sobie to frezikiem i jeszcze tamtą stronę podlaminujemy cieniutko. I powinno być perfekto. No i dobra, mam to ulepione z żywicy i z maty szklanej. Tutaj mam już wpasowany element, do którego zaczepiamy lampę. Tak się reguluje. Tutaj mamy dwie sprężynki. No i tutaj naciągiem śrubeczek regulujemy sobie pozycję lampy. Oczywiście jedną sprężynkę musiałem dobrać, gdyż nie było. Tu akurat w tej lampie mamy dwie sprężynki. O to chodzi, takimi sprężynkami, więc jedną musiałem dobrać. Dobrałem trochę inną niż była oryginalnie, no ale dobrałem to, co było w sklepie. Także tak, także jedna jest oryginalna, a druga jest taka, jedna jest oryginał, a druga jest taka duża, ale jest odpowiednia długość, odpowiedni naciąg, w miarę to fajnie działa. Także zostało mi nawiercenie dziurek i podmalowanie tego na czarno. Aha, i tu jeszcze będę musiał sobie zrobić blaszki, bo to też jest już tak zmasakrowane, połamane, że dorobimy sobie taką blaszkę, fyk, 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 która tu nam będzie trzymać to i w jednym i w drugim, chociaż w tym jest to trochę ładniejsze, ale też sobie doróbmy blaszkę. Normalnie nie mam już sił do tego dziadostwa. No dobra, zrobione. Jako tako. Główna bata się nie ulepi. Jak to nam już ładnie podeschło i chcemy sobie tutaj zainstalować, no to co? To musimy sobie teraz zarobić końcóweczki. Także akurat moja deseczka do takich prac. Pyk, pyk, pyk. No i teraz wyciągamy sobie kabelki od Merola i zalatowujemy sobie końcówki, tak żeby do przewodów z Mercedesa podłączyć sobie lampeczki z Volvo. No pomalutku. Akurat jest fajna robótka. No i dobra, tą stronę, którą rzeźbiłem, jeszcze tutaj delikatne popraweczki, żeby to lepiej przylegało, było spasowane. No tutaj się pozbyłem trochę naddatku żywicy i teraz naciągnąłem sobie to tasiemkami, żeby mi to ładnie tutaj wszystko równiutko przylegało do nadwozia. Tak samo z tej strony delikatnie sobie tutaj poluzowałem to i zaraz sobie natnę takie paseczki, urobię sobie żywicę, no i sobie to na nowo tutaj zalaminuję już na samochodzie przykręcone. Także tak, wcześniej robiłem to trochę na rympał, żeby ruszyć robotę do przodu. No i jak już mam na takim etapie, no teraz precyzyjniejsze spasowanie i zaraz będziemy, już kabelki są zrobione, zaraz będziemy tutaj podłączać lampeczkę. Dobra, lampki jakoś tam przednie opanowane, ale ile to nerwów człowieka kosztowało, ten się tylko dowie. Kto się porwie na takie zajęcie? Dobra, teraz kierunkowskazy, czyli kierunkowskaz chcę dać tak. Nie będę go dawał bezpośrednio do błotnika, a nie będę go dawał tu na środku, bo to nie jest traban, ani żuk, ani syrena, ani nic takiego. Tylko tu z boczku damy. I mam taki fragment lampy, niestety on jest trochę mniejszy, ale mam nadzieję, że jak go rozetnę, to akurat sobie z tego fragmentu lampy od Ursusa dorobię sobie tą blaszkę, sobie wstawię tutaj, błotniczek, żeby mieć właśnie eleganckie, ładne, eleganckie ramkę i to powinno wystarczyć na dwie strony. Także tak. Tylne lampki jeszcze zostawiamy trochę na później, a zróbmy to. No
i dobra, takie coś się urodziło. Oj człowieku, po co ty tak to wszystko kurna musisz sobie utrudniać? Tu ktoś i tak kiedyś zaspawywał, więc też tak już zostawimy. Także myślę, że będzie fajno. I na to przyjdzie zaraz tutaj to. I powinno być sympatycznie. Że nawet nie będzie widać, że coś tu tak rzeźbiłeś tyle czasu. Oj, masakrator. Kurna. O Jezusiu. No i czari mari. Hokus pokus. Tak to właśnie wygląda. Także mamy 2. Oj, tak. Mamy 2. Dobra robota. Dobra robota. Dobra, jeżeli chodzi o obudowę wentylatora, to jest plan, żeby zrobić, czy w zasadzie zrobiłem już hybrydową, czyli oryginalna plastikowa z Mercedesa jest odpowiednio podcięta. No i do tego dorobiłem fragment metalowy, który zaraz będę nitował. 2 rzeczy ze sobą, no i do tego będzie przykręcony wiatrak. Jeszcze mam koncepcję, jeżeli ten wiatrak będzie za słaby, no bo on jest dużo mniejszy, no i nie oszukujmy się, dużo słabszy niż oryginalny mercedesowski, to jeszcze z przodu dołożymy przed chłodnicą 2 małe wentylatorki i one powinny 3 chodzić z taką mocą, taką moc pobierać, że powinno to nam na oryginalnej instalacji tego wielkiego wentylatora śmigać. Zobaczymy. Wszystko się okaże w trakcie testów, a ja właśnie się biorę za nitowanie ze sobą tych elementów. Także nitujemy to na kanapkę. Do każdego miejsca, które tutaj mamy dorobioną blaszkę kontrującą. No i będziemy to nitować właśnie, żeby to zrobić, złapać fest. Także tak, ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo się troszeczkę już narobiłem. Si, my friend. No i na tym nagraniu to już w ogóle głos nie nadaje się do odtworzenia. Także robię takie słoniki mocowania chłodnicy od góry, żeby przykręcić chłodnicę do pasa przedniego, ale żeby wskakiwała na oryginalne mocowania w samej chłodnicy, takie jak są w Mercedesie, z oryginalnymi gumkami. Także wyspawuję sobie właśnie elementy z półtorówki, łączę, żeby zrobić fajne mocowanka. No i dobra. Schodzi się z takimi pierdółkami tyle czasu, że głowa boli. No ale co? Że głowa boli. Czyli tak, po tygodniu rzeźby, której znowu nie widać co było robione, a tydzień czasu zleciał. Dobra, w końcu zabierzemy się za montaż lampek tylnych. Montaż. Już mam powyciągane przewody, zresztą przewody mam powyciągane i popisywane już od tygodnia, albo nawet lepiej. Zaraz sobie tutaj zalutujemy tylne lampki. Muszę poszukać uszczelek. Nie wiem, czy mam uszczelki do lampek, czy będzie to robić bądź zamówić. No, także tak. Także jak założymy te lampki, to już w sumie od razu też mamy klapy. No i już jedną nogą w samochodzie na pierwszej przyjażdżce. Tak jest. No i kolejne widełko, gdzie niestety mikrofon odmówił znowu posłuszeństwa. Także nagrywam podkład w postprodukcji. Także modyfikuję w tym momencie lampki tylne. Muszę wspawać nowe mocowania do żarówek, ponieważ stare nie nadawały się już do uratowania w 2 miejscach. No i też musimy zmienić gwinty. Także troszeczkę roboty, ale zaraz będą lampeczki jak nowe. No i dobra, jeszcze byśmy sobie podłączyli wycieraczki. I teraz tak, stestowałem oba silniczki od Amazona i oba są dead. Oba dead. Coś tam słychać, żeby chciały ciągnąć, ale nie ciągną. No i teraz
wykonałem taki manewr, że wziąłem sobie, zdemontowałem silniczek od wycieraczek z CLK. Zmodyfikowałem sobie tutaj zaczep w tym silniczku. O. No i dorobiłem dodatkowe otwory, przykręciłem sobie silniczek z Merola do ramion z Volvo. No i teraz czas wpasować to. Właśnie tu będzie taki delikatny problem, że jest strasznie mało miejsca. Będziemy musieli zmodyfikować tutaj tą kratkę. Ale właśnie mamy krateczki z Merola, które będą nam szły tutaj w deskę. I widać, one są dużo mniejsze, ale no są jakieś. Ważne, że jest klima. Wcześniej nie było, także te środkowe mogą mieć mniejszy przepływ niż fabrycznie. Ważne, że będzie dmuchało coś z klimą. Po bokach będą dużo większe. Także tak, można powiedzieć, wszystko dalej plug and play. No i dobra, mamy manetkę z Merolka i silniczek tutaj i mechanizm wycieraczek. Włączamy sobie na pierwszą pozycję. Włączamy sobie na drugą pozycję. I na trzecią. Spryskiwacz. No dobra, skończyłem te chwyty. Jeszcze je szlifniemy tutaj spawy i podmalujemy je. Tu są mocowane. Także od spodu cyk, cyk. No i co? I teraz naciągnąłem mocniej chłodnicę, żeby tutaj wszędzie mieć fajne szczelinki, żeby tutaj wszędzie była jako taka przestrzeń na wszystko. Tutaj wszędzie mamy po kilka centymetrów, także powinno być ok. No ale to teraz właśnie jeszcze tu muszę sobie delikatnie jeszcze podciąć. Na szczęście tutaj jeszcze będziemy mieli wymiar na jeszcze jeden wentylator, no, który, tak jak mówiłem, jeszcze nie doszedł. Oj, kurna, nie dojdę. Nie podejdę tutaj z tej strony. Nie podejdę z tej strony. Muszę rwać grill z samochodu. Dosłownie centymetr. Mógłbym zostawić tak jak jest, ale wolę zrobić, bo teraz mamy teraz, no nie wiem, z 5 mm, no dobrze było 1,5 centa. Więc ten centymetr muszę ściąć, albo nawet delikatnie więcej, ale nie zetnę, nie mam podejścia, muszę rwać grill, czyli ściągnąć muszę lampy i mam nadzieję, że jak zluzuję błotniki, to wyciągnę grill bez konieczności ściągania błotników. Już kiedyś to próbowałem robić, ale chyba mi się udało. Dobra. Nic nie zrobię, trzeba rwać grill. No, w sumie operacja jest bardzo prosta. Luzujemy kilka śrubek, czyli tu mamy śruby mocujące grill. Tu jeszcze będziemy sobie zluzować 2 jedenasteczki. Luzujemy sobie śrubki w masce. Wiadomo, odkręcamy błotniki. One nam powinny teraz delikatnie odejść, mam nadzieję, wyskoczyć. Mam taką nadzieję. Wyciągamy sobie tutaj jeszcze te 2 śrubki. Luzujemy sobie jeszcze te 2 śrubki. O.
I tak chciałem tu w sumie podkładki wsadzić, bo mi się nie podobało, jak ta szpara zeszła się. Później tutaj mamy silikonyk, czyli Sebixan czegoś tam, pierdyliony. Sebolan pierdyliony, czy jakoś tak to się nazywa. A, bo tu jeszcze jedną śrubkę. Panie Andrzeju. Kiedyś w ogóle, jak robiłem taki projekt, to chłodnicę na trytytki. Tu tylko połapmy tak, żeby było i się szło na pierwszą przejażdżkę. Ale chyba już z tego wyrosłem i teraz po prostu chcę mieć wszystko na tip-top. Zanim w ogóle wyjadę i zrobię nim więcej niż parę metrów po warsztacie, bo tu ze stanowiska na stanowisko to się przeparkowywałem. Dobra, wszystko. Fyk, fyk. Fyk, fyk. 3. Wyjmiesz, co nie wyjmiesz. Gorzej będzie zasadzeniem. No dobra, jak już jest wyjęty, to już jest wyjęty. To na wsadzenie po prostu sobie odkręcimy botniki. Nie no, zluzujemy jeszcze śruby na końcu, aż się zgrzały. No dobra, no i jako tako się udało. Tu musiałem zluzować całą litanię śrubeczek, ale weszło. Dałem sobie podkładki dystansowe, żeby tutaj później ładną zrobić spoinkę silikonykiem. I tak samo tutaj będziemy dawać silikonyki, tu pod lampą silikonyk. I przy okazji wygrzebałem kabelki od klaksonów, od trąbików. Badamy sobie jeden trąbik tu, a drugi trąbik tu i będzie elegancko. Także tak, zaraz skręcamy i jedna nikomu niepotrzebna robota dalej, ale nic bliżej końca. No tak. Dobra, ponieważ w tych kierunkach z przodu żaróweczki były takie bardzo lipne, jak od podświetlenia rejestracji, wsadziłem ledziki, żeby to coś mocniej świeciło. Ile ci to mocniej świeci? No i oczywiście tak to się nie zakończyło, bo poza kamerą, na off kamerze jeszcze po raz kolejny rozebrałem te lampeczki. Wymieniłem tutaj śrubki od naciągów, od regulacji, na takie, że można było sobie plusikiem kręcić i tylko ściągając tą obudowę, ten chromik, regulować lampeczkę. No i wlutowałem kostki H4 i wymieniłem żarówki, bo tu były żółte i kompletnie one nie świeciły. Także dałem, też one są żółtawe, takie kupiłem zwykłe żaróweczki, żeby były takie żółtawe. No i też przerobiłem, tu trzeba było się też naszarpać oczywiście z grillem. No ale zrobione. No i dopiero teraz będę mógł sobie tutaj sebacynian pipierdylionów szczyknąć ładnie. No, także tak. No i trąbiki wiadomo widzimy. Także tak. Także tak. No i w końcu super dojechały wentylatorki. Także takie malutkie wentylatorki. Na pewno jeden chcę dać. I teraz tak, to jak robiliśmy tą obudowę, to tutaj ta obudowa z tej strony jest zamknięta tak jak oryginalna mercedesowska, no bez wiadomo z oryginalnej mercedesowskiej zrobionej. Tu mamy duży wiatrak po środku, a tu mamy stronę otwartą. I teraz, przepraszam, ten wiatrak, tu gdzie jest ta strona właśnie otwarta, chcę zainstalować tutaj od frontu. I zarówno ten wiatrak, który mamy za chłodnicą, jak i ten wiatrak przed chłodnicą będzie uruchamiany po prostu z czujnika oryginalnego Mercedesa. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie chłodziło. No i dobra, mamy tutaj kolejny wentylator, zaraz właśnie na wlocie. Także solidne mocowania, przyspawane tutaj zapunktowane do pasa przedniego. Także powinien tutaj fajnie chłodzić akurat na wlocie z węża zaraz za termostatem. No i dobra, auto sobie cyka już dobre pół godzinki. Wentylatory się załączyły na razie na pierwszym biegu. One są dwubiegowe. No tak jest to zrobione właśnie, że miały dwie biegi, bo one też są od klimatyzacji. Także na razie załączają się na jeden bieg, żeby delikatnie schłodzić. Co chwilę się wyłączają.
ale myślę, że jak podejdzie auto do 90, no to już wtedy po prostu zaczną chodzić pełną mocą, także jeszcze chwilę poczekamy. No, ale powinno być ok. Czeki się świecą, bo było wszystko podłączane. Czek ABS-u i ESP zgaśnie po pierwszych kilometrach, a check engine myślę, że jest po prostu jeszcze nie mamy podłączonej końcówki od baku, także nie mamy tam pełnej szczelności, jeżeli chodzi o cyrkulację spalin, znaczy no, nie spalin, tylko oparów paliwa, więc tu może wyskakiwać taki błąd. To się zweryfikuje później komputerkiem, ale ogólnie jest ok. Na razie warunki są ekstremalne, okienka mam pootwierane. Jedziemy na myjkę i sprawdzić zbieżność, także pierwsza przejażdżka dalej niż poza wiochę. Na razie wszystko delikatnie. Później będziemy kręcić cały film z testowania i zjeżdżenia i ze wszystkiego. No i dobra, jesteśmy na myjce, także zaraz odpalimy aktywną pianę. Poczekamy chwilę gąbeczką czy tą szczotką, spróbujemy go podszerować, no i później będziemy spłukiwać. Chodzi o to, żeby zmyć ten 20-letni brud, no bo będziemy chcieli go patynować. No i przy okazji jedziemy zrobić zbieżność, sprawdzić w ogóle, czy się zbieżność na tym naszym patencie z tyłu zawieszenia uda ustawić i będziemy kombinować, walczyć z fajnym ustawieniem kółek. No wydech na razie przelotowy, nie? Dopiero będę robił ten styl na przełącznik, nie? Żeby miał przepustnicę. Dobra. Zrobimy pierwszy starcik. To jest z kontrolą. Delikatnie pod górę. Szumi, wiadomo jak to w aucie z lat 50, tym bardziej, że jeszcze są lekko uchylone okienka. No i dobra, powróciwszy na warsztat. No i oczywiście jak to jest z takimi ulepami starymi, przed myjką, centralnie wjechałem na myjkę, chciałem zamknąć okno i co? Jajco. Przestała działać korbka, zerwała się linka, piździnka i trzeba będzie się tu wgrzebać, zobaczyć w ogóle o co tu chodzi i trzeba będzie to jakoś nareperować. Jeszcze kajne anunkiak. O co tu chodzi? Czemu to się wszystko schrzaniło? A, teraz kikiem sobie ją przycisnąłem. No, akurat na szczęście gościu przycinał krzewy obok myjki. Powiedziałem, panie, pożycz pan sekator i daj pan kijeczka, a ja sobie dorobię mocowanie do szyby. I tak się udało operację z przemyciem, umyciem delikatnym furki wykonać. Także no niestety, tak to właśnie jest z takimi autami, że już się witamy z gąską, już jest końcóweczka roboty i nie wiadomo ile czasu trzeba będzie żyć z tym podnoszeniem, żeby to z powrotem uruchomić. No i dobra, byłem wczoraj w sklepie lakierniczym, jak i w sklepie artystycznym. Kupiłem sobie kupiłem po prostu awaryjne, ale tu sobie zakupiłem odpowiedni sprzęcik. Pyk, bardzo ładny, wiewióreczki. I tutaj sobie zakupiłem bardzo fajną wiewióreczkę. O.
jedyneczka. Wolałbym chyba dwójeczkę, czy nawet nie wiem co bym wolał. Kupiłem jedyneczkę, bo jedyneczka była. Także takie cusik. Później będę pokazywał, co z tym cusikiem będę robił. No i wiadomo, przeróżne tusze. Także tak. No i też akryl z połyskiem 2K. 3 rodzaje. Taki szary kremik, mniej więcej coś jak jest na aucie. Chociaż to jak się zapali halogen, to wydaje mi się, że to co było, bo to jest całe auto było zmatowane, jak do mnie trafiło, ale ogólnie to co było, to wydaje mi się, że to w ogóle było jeszcze siknięte perłą, ale my perły nie będziemy robić. Ciemniejszy szary, ale też taki lekko dziadowaty. Właśnie o to chodzi, żeby ten szary był dziad, taki dziad jak to mniej więcej wychodził właśnie na takich Volvo czasami. Taki ni to krem, ni to biel, ni to szarość. A ten co? Taki bardzo podobny wyszedł. Trzeba może jeszcze umieszać. Bo jeden wziąłem jeszcze, żeby sobie ściemnić. No dobra. Jakieś te dwa podobne. Może trzeba umieszać, jeszcze muszą się pigmenty domieszać. Zobaczymy. No i co? I przede wszystkim, a gdzie ja mam jeszcze ten? Jeszcze wziąłem klar. Jeszcze. Wziąłem sobie matowy klar, bo tak, sikniemy sobie go tymi akrylami. Uzyskamy sobie fajną powierzchnię z połyskiem. Do tego, żeby sobie później powalczyć pędzelkami. I na sam koniec zobaczymy, jak on będzie wyglądał w pędzelku. Przymkniemy go matem, półmatem, albo przykryjemy go zwykłym klarem. Wydaje mi się, że chyba matem go sikniemy. A z tyłu będą normalnie pomarańczowe lampki. Ja na razie założyłem czerwone, bo czekam jeszcze na uszczelki gumki. No i co? Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrypcji, żeby zwiększyć zasięgi. I do następnego, gdzie już będziemy poświęcać pewnie cały film na jeżdżenie i prezentację auta. Strzałeczka i do następnego.